z Nowego Jorku Krzysztof Gonciarz. Jak to mówią, szewc bez butów chodzi. Ja nie jestem szewcem, ale but mi się rozleciał. Więc widzicie, jaka bieda na tym polskim YouTubie. Nawet w dziurawych butach wasz ulubiony YouTuber musi chodzić. Powinniście się wstydzić. Powinniście wejść na Patronite'a. Plaża. To, co tu widzicie, moi mili, to jest Coney Island. Miejsce znane z wielu filmów i różnych takich popkulturowych odniesień. Jest tutaj przede wszystkim taki znany park rozrywki na plaży i znane molo, więc wszystko to zobaczymy i porobimy trochę fajnych zdjęć, mam nadzieję, dzisiaj. Ja w swym slangu filmowym, który właśnie wymyśliłem, zwykłem nazywać takie miejsce miejscem birolowym, tudzież brolowym. Bo bardzo tu łatwo jest zrobić dużo dobrego b-rolla, fajne ujęcia, fajnie to wygląda, ale nie wiadomo, co tu gadać ani robić, więc przed Państwem b-roll. Wesołe miasteczka dla mnie nigdy nie są wesołe. To jest takie powiedzenie Jerry'ego Seinfelda. Nie istnieje coś takiego jak zabawa dla całej rodziny. Ja jestem tym, który się gorzej bawi zawsze. Znaczy w ogóle ja się generalnie gorzej bawię wszędzie, gdzie jestem, niż inni ludzie, więc... Widzicie, no ja jestem raczej typem osoby, która jak widzi taki roller coaster czy coś, to się zastanawia, dlaczego ci ludzie to robią. To się... Jeszcze płacą za to. Nie wiem, gdyby mi ktoś zapłacił, to może bym poszedł na zasadzie wykonał tę pracę jakby cierpienia w zamian za wynagrodzenie. Ale to płacić za to i dla przyjemności w czasie wolnym to robić, to nie. No to jest na pewno Ameryka inna niż moje standardowe przygody z japiszonami w Soho w Nowym Jorku. No i znalazłem już towarzystwo, jest tutaj Luke ze mną, Hello. który jest fotografem i mamy też tutaj Jessikę i Mateusza. Dzień dobry. Hej. I porobimy sobie troszkę zdjęcia i pospacerujemy. Przejażdżka kultowym Wonder Wheel to nie będą najlepiej wydane dolary w waszym życiu. Kosztuje $8. Trochę nie warto, ale no powiedzmy, można odhaczyć z listy. Możesz powiedzieć, jaki masz przy sobie aparat i dlaczego? Mam Fuji X-T20 i do tego mam obiektyw 27 mm Pancake. Specjalnie dlatego, że on jest bardzo mały, lekki i razem to tworzy taki ładny zestaw, z którym łatwo się chodzi po ulicy. Nie jest zauważalny, jest lekki, można go wsadzić do kieszeni, a jakość jest dobra. Tak wygląda końcówka tego słynnego molo w Coney Island. No, tak wygląda. Proszę? Może kłótnę jakoś czy coś. Dobra, możesz kucnąć. Jak chcesz.
spoko. Myślę, że mniej więcej mamy. Ups. Zrobiliśmy taką szybką, impromptu sesję fotograficzną. Wyniki niedługo na moim Instagramie. Bardzo ładnie tutaj jest, w sensie no, dziwne to miejsce jest, ciekawe. Połączenie, no powiem to wprost, połączenie takiego amerykańskiego syfu z czymś dość jednak urokliwym. Sam nie wiem co o tym myśleć, bo z jednej strony to wszystko tutaj jest tak mega tandetne, a z drugiej strony ma ten swój taki kampowy urok. Jesteś w stanie jakoś dla kontekstu wytłumaczyć, dlaczego Coney Island jest takie dziwne, jakie jest? Myślę, że różnorodność bierze się stąd, że to jest plaża nowojorska, czyli jak chcesz jakiegoś chilloutu, plaży i jakieś namiastki wakacji, to jest to miejsce, więc przyjeżdżają tutaj nowojorczycy z całego miasta, to jest raz. A dwa, że w ogóle ta dzielnica jest taka specyficzna. Tu jest duża diaspora rosyjska, sporo latynosów, są Hasydzi, więc to jest taki miks, dużo Afroamerykanów, więc to jest taki miks po prostu typowo amerykański. Bardzo dużo dziwnych ludzi i bardzo dużo otyłych ludzi. Tak No tak, bardziej to rozmawialiśmy wcześniej o tym, że faktycznie, ale to w ogóle cały kraj, wiadomo, słynie z tego. Dla mnie jako streetowca to jest najlepszy playground, jaki można sobie wyobrazić. Cześć! No dobrze, zostawiłem ekipę i jedziemy z powrotem na Manhattan. Proszę Państwa, wystarczy tej tandety. Z Lukiem w ogóle mamy zamiar nagrać dla Was jutro mały film na temat fotografii ulicznej w Nowym Jorku, no jako, że on w ogóle jest fotografem specjalizującym się w streetie, to mam nadzieję podpytać go trochę o to, jak to się robi tak naprawdę. O! Nie zauważyłem Was. Kącik książkowy. Dzisiaj mam dla Was coś bardzo ciekawego, książkę, która mi się bardzo podobała. Nazywa się Never Split the Difference, Negotiating as if your life depended on it. Jest to książka o negocjacji, ale to nie jest to, co może Wam się od razu kojarzyć, bo nie jest to książka biznesowa, przynajmniej nie wprost. Ja ogólnie bardzo nie lubię książek biznesowych i nigdy ich nie czytam, bo 9 książek na 10 to jest straszny bullshit. To jest książka napisana przez kolesia, który był jednym z czołowych negocjatorów w sprawach porwań i trzymania zakładników w FBI. Metodologia, którą on opisuje, właśnie opiera się na zasadach stworzonych przez FBI i jakichś takich algorytmach, które później on w swojej własnej karierze, już po tym jak skończył służbę, stosował jako doradca w sprawach negocjacji już w świecie prywatnym, w świecie biznesu. Mega to jest wszystko ciekawe, praktyczne i inspirujące, jeśli chodzi o negocjowanie, które jest procesem, którego większość ludzi się boi. To jest swoją drogą coś, o czym często ja Wam również mówię, że na przykład jeśli chodzi o negocjowanie hajsu, nie można się bać tego procesu, bo wtedy się zawsze przegrywa. I to jest, myślę, książka, która pomoże Wam zbudować troszkę odwagi w tym względzie. Bardzo fajne rady tutaj są i bardzo chcę tę książkę polecić. Na pewno ją będę polecał wielu osobom. Sam sobie porobiłem z niej notatki i chciałbym ją sobie jakoś tak wdrożyć w swoje życie biznesowe. Bardzo fajnie się to czyta również z tego względu, że opisywane są tutaj techniki właśnie na przykładach z doświadczenia autora, który nazywa się Chris Voss, w sytuacjach z zakładnikami, w ogóle porwań na Filipinach, jakieś negocjacje w sprawie tego, że jacyś bandyci w ogóle mają zakładników w banku i on z nimi rozmawia przez telefon i to jest, no czyta się to tak momentami jak kryminał, w tym sensie, że opisywane są sytuacje z pierwszej ręki, bardzo stresujące, ekstremalne, takie jakieś tam znane wcześniej z mediów. Więc nawet jeśli ktoś nie czuje, że ma ochotę uczyć się technik negocjacyjnych, to fajnie się to czyta pod względem po prostu tego, jak ludzie się zachowują w takich sytuacjach. Bardzo polecam Never Split the Difference. Tytuł się bierze stąd, że tak jak autor mówi, w sytuacji, kiedy negocjujesz uwolnienie zakładników, to splitting the difference, czyli spotkanie się, kompromis pośrodku jakby nie do końca wchodzi w grę, bo nie możesz powiedzieć
porywaczom, że dajcie nam połowę zakładników i rozejdziemy się w pokoju. Bardzo to polecam, mega mi się podobało, powinniście sobie przeczytać. To wyszło bodajże w zeszłym roku, więc jeszcze temat jest dość świeży. Latawcy są. Z Nowego Jorku Krzysztof Gonciarz.